Ty, panowie, a co wy tu robicie? Mordo, lecimy do Dagestanu, a tam, żeby mieć szacun na mieście, to trzeba mieć kalafiory. Także robię po głowie szybko kalafiory. Aha. Dziś lecimy do Dagestanu, regionu na południu Rosji, o którym wciąż niewiele się mówi, a który potrafi zaskoczyć na każdym kroku. To miejsce pełne gór, surowych krajobrazów i niesamowitej gościnności. Dagestan słynie z silnych tradycji, mocnej kultury i ludzi, którzy żyją tu zupełnie inaczej niż w reszcie kraju. W tym odcinku pokażę Wam, jak naprawdę wygląda życie w tej mało znanej części Kaukazu. No, jesteśmy na lotnisku. Patrzcie, jaka fajna informacja zrobiona z drewna. Domek. Dobra, na lotnisku prawie sukces. Tylko Paweł jak zwykle narobił. Teraz musimy łazić, załatwiać. Nie, sprawdzali każdemu bagaż i to takie malutkie, że cudem by było, żeby się to zmieściło. Musimy iść dopłacić za jeden. Ale to tak naprawdę to nie jest źle. To jest ile? 120 zł? No dobra, ale bilety były drogie, no. To w sumie nie powinni. I trzeba chodzić teraz. I trzeba chodzić. Macie mówili w klubie Młody Khabib? My friend, if you want proper 2-3 years in Dagestan. 2 years in Dagestan, forget. Forget. Kalafiory zrobione, można jechać. No i witamy w Dagestanie. 2-3 years, my friend, and forget. Także odezwiemy się za 2-3 years. Nie mów tak. Nie kracz. Uwaga, wrócisz z kalafiorami prawdziwymi. Małe przygotowane dagestańskie zapasy. No, kalafior się robi. Akurat Paweł ma kontuzję pleców i nie może. A chciał. Takie mają fartę. A chciał. Ale bardzo chciałem, naprawdę chciałem. Naprawdę. Dobra, jesteśmy już w hotelu. Powiem Wam tak, jazda z lotniska. To, co ludzie piszą, że najbardziej niebezpieczne, co może być w Dagestanie, to właśnie kierowcy samochodu, co potwierdzamy. I kierowca był najlepszy. To tak. drift, nie? A wy to jak Ruscy wyglądacie. A ja mówię, nie no, my Polaki. On mówi, a Polaki, agenty przyjechały. Taki ty wannę mamy, ale wypas. Wanna, prysznic. Tutaj mamy salonik. Tutaj mamy łóżko. Ty, no to jest taki pokój, jak ja widziałem na internecie tak naprawdę, no. Tylko, że gdzie jest to łóżko? No, on mówił, że kanapa. No i CV, moi kochani. Tak nam obiecali, tak mamy. Z jednej strony hotel ładnie wykończony, ale od tyłu jak już nie widać, to już nie. Bo to pewnie jeszcze nie zakończona budowa. No tak, żeby płacić. Żeby podatku nie płacić może. Ale powiem wam, że bardzo dużo się tu buduje wszędzie dookoła. Wszędzie jakieś budowle. Poliaki, agenty. I ruszamy na zwiedzanko. Znaczy ruszamy najpierw do zwiedzania, później na zwiedzanko. Mamy świetną lokalizację. Samo centrum, za hotel zapłaciliśmy dość sporo, bo wyszło po 150 zł za głowę. Ale jest naprawdę fajny. Ze śniadaniem dodatkowo. Wszystko dookoła, co potrzebujemy. Blisko na plażę. No i żebyście wiedzieli, Dagestan nie jest oficjalnie uznawanym krajem oczywiście przez Organizację Narodów Zjednoczonych, ale jest ONZ+, czyli krajem nieuznawanym. Tak jest. No od razu pierwsze spostrzeżenie, jakie mamy na mieście, to, że kobiety chodzą normalnie ubrane. Większość w ogóle nie ma chust na głowie. Są oczywiście też, które mają, ale większość nie ma w ogóle. Bardzo normalnie ubrane. Samochody mają tutaj takie, że... O, naprawdę, przed chwilą przechodziliśmy koło... Nie wiem, czy to jakieś ministerstwo, czy coś, jakiś budynek. I same konkretne BM-ki stały. No, powiem wam, że z tego na razie, co widzieliśmy, co tylko przeszliśmy i tak dalej, tam gdzieś jechaliśmy, to ładnie. No, naprawdę ładnie. Lenin. Popatrzcie. O, watę cukrową robią. O, tu mamy jakieś centrum, właśnie, to idziemy przy plaży. Może zrobimy takie kółko, przyjdziemy przy plaży i wrócimy tędy. Czy tędy idziemy? Bo to by było dobrze zjeść sobie na takim czymś, czy jemy z widokiem na morze?
Dobra, chodźcie zobaczymy, jak nie to przyjdziemy tutaj, bo tu ładnie wygląda bardzo. Idziemy na plażę zobaczyć, jak to tu wygląda. Ty, no są jacyś ludzie na plaży. Ja myślę, że to w ogóle nie będzie ludzi na plaży za bardzo. Wiadomo, że ubrani. No. O, tu jest fajnie. Ale tu widziałem, no możemy iść to zjechać. No. Patrzcie. Trafiliśmy. Ej, a patrzcie, a to jest to samo, czy to nie to samo? Możemy jeszcze tam iść, bo dalej. Ładnie tu zrobione. Pani mówi, czy my na słoneczku chcemy, czy nie na słoneczku. Jak jedzenie wygląda? No, ale przynajmniej są zdjęcia, więc wszystko jest malina. Jedzonko dobrze wygląda? Ozorek. Ozorka to nie, to ja dziękuję. Tu jest rybka jakaś. Sałatki, zupy. Ja mi się wydaje, o, pierożki są. Mi się wydaje, że to jest czekolada na serku. Paweł, to jest, żeby ci na złość zrobić. Paweł nie je cukru od dzisiaj? Nie, czekaj, od wczoraj? Nie, wczoraj zadałeś? Ja, to jest czekolady przed spaniem właśnie, czyli od dzisiaj dopiero. Ja to szaszłyki biorę chyba jakieś. No ja też, no. I takie chleb z serem. Ty, piwo tu sprzedają normalnie. Morda, to jest to turystyczne miejsce. Nie, ja ściągam kościółek. Zanim tutaj przyjechaliśmy, to wiecie, kontaktowałem się tam z moimi znajomymi z Czeczenii właśnie. Jeden kolega fajnie powiedział, mówi tak, będziecie w Czeczenii, Taki serniczek. obowiązkowo, nie mów tak Pawłowi, ty. Baklawa. O, baklawę to sam bym zjadł, baklawę uwielbiam. On mówi tak, długie spodnie, no bo trzeba po prostu długie spodnie, no, mamy też długie rękawy, żeby tatuaże zakrywać, no żeby się nie rzucać w oczy jednak. A on mówi tak, nie próbujcie nawet z dziewczynami rozmawiać, podrywać ani nic, bo to będzie największy kłopot. Spokojnie, spokojnie. O to się nie musisz akurat martwić. No, fajnie, podoba mi się tu, ładnie jest. Wiecie co jeszcze teraz wyczytałem tutaj ciekawego? Że Machaczkała jest szybko rozwijającym się miastem i przechodzi swoje boom budowlane. I tak, zdecydowanie. Jak jechaliśmy z lotniska, to osiedle za osiedlem się buduje, dom za domem, no po prostu wszędzie się coś buduje. I się zastanawialiśmy, czy oni zaczęli budować, nie skończyli, że kiedyś mieli taki ten, ale to widocznie, że teraz jest ten okres, że to wszystko budują. W ogóle z takich ciekawostek, moi kochani, na temat miejsca, w którym jesteśmy. Tutaj widzicie Morze Kaspijskie, które tak naprawdę nie jest morzem, tylko największym jeziorem na świecie. To jest jezioro słonowodne. To jest też naprawdę bardzo ciekawe. Graniczy z 5 krajami. Jest to Rosja, Kazachstan, Turkmenistan, Iran i Azerbejdżan. Tutaj w ogóle pod tym jeziorem, które jest nazywanym morzem, no ale w sumie jak byłem nad Bajkałem, to też mówili, że Bajkał to jest syberyjskie morze. No tak po prostu to nazwane, jest przeogromne. Wielkości morza. Może nie jednego. Ale co jest ciekawe to, że tutaj pod nim znajdują się jedne z największych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego. Także ciekawe miejsce, ale w ogóle to, że jezioro jest słone, to jest też naprawdę bardzo, bardzo ciekawe, no bo no wiadomo, no. Jeziora są słodkowodne. Ale jaja. Paweł zamówił sobie Coca-Colę. Coca-Cola jest... nie, no, co tam, sankcje na to. Wycofali się po prostu z Rosji podczas wojny i przynieśli Coca-Colę. Paweł mówi, o, oryginalna. Próbuje. O, nie. O, nie oryginalna. Tylko naklejka oryginalna, ale kola już nie oryginalna. Tylko nazwa oryginalna. Ty, ale to w ogóle jest... W jakim to jest języku w ogóle napisane? Mięsko już zjedzone, teraz pierogi. Pierogi. Dobre? Dobre. Paweł, testerze. Najlepszy testerze Rolo, ale teraz pierogów w Dagestanie. Sama woda. Coś raczej wziął pustego akurat. Masz tam co testować w ogóle? Nie wiem. Masz tam chyba język, trochę mięsa już był. Tak średnio. Na średnio. Ale trzeba dosobić. Dobra, idziemy się przejść wzdłuż plaży, bo było napisane na jednym portalu, że warto właśnie tu pospacerować. Pójdzie na miasto, możecie zobaczyć pociągi. Też można tu pociągiem dojechać, bo też widziałem takie możliwości. No ale dłużej to trwa. A nam tutaj zależy bardzo na czasie. Ale widocznie jest mocno. No. Potrenować można. Możemy z rana przyjść. No.
Czemu nie? Ale powiem wam, że sobie, patrz, tam pani w stroju kąpielowym normalnie. Idziemy zrobić fotę mocną. Jak się dogadać na tym. Patrzcie, jakie czapki tutaj są. Jak kapiba... Ty, ale kupimy magnes i powiem, że czapkę chcemy. Ale pisze Dagestan numery? Pisze. Będzie taki z Dagestanu normalnie, żeby pisało? To jest machaczkała. Nie jest Nie, napisane. żeby Dagestan. Nie ma jakiegoś z kabibem na przykład? To by był fajny. To jest chyba Dagestan, tylko Kurczę, są... Machaczkała, no ale właśnie nie ma... że nie ma. Dagestan, no to się doczyta, że to Dagestan. Tutaj o, no. Dagestan. Fajny i nawet ładny, bardzo ładny. Orzeł, kurwa, eagle. My friend 2-3 years in Dagestan. I forgot. Jak kabib, typowo. Dobre mają te czapy tutaj. Ale ciepło musi być. Fajnie, fajnie, no. Bo właśnie nas pan zaczepił, mówi skąd jesteśmy. Może Polaki. On mówi, no to Polaki, to z Warszawy. Mówi, no nie. Czy my wyglądamy na takich ze stolicy? No hello, chyba nie trochę, co? Chociaż Paweł może, no, mogli pomyśleć, tak. Koszula, dresy z Adidasa z 3 paskami, pikolaki. No i tak później jest, no. Warszawa. Warszawa, widać od razu widać, że Warszawa. Ty, patrz Paweł, taka sama czapa jak przed chwilą miałeś. Idento. Patrz, jaka furmanka. Obniżone, zasłonki zrobione. Oczywiście, z takich ciekawostek, które powinniście wiedzieć na temat Dagestanu. No to tak. Występuje tu 30 różnych grup etnicznych, 40 różnych języków i dialektów. I na przykład jest tak, że jedna wioska w górach z drugą nie dogada się, bo mówią w innym języku. Właśnie ciekawe, to właśnie dziwne to jest, co? Że 30 tych, a 40 języków. No ale to może mają takie... Może mają jakieś, no nie wiem, może mają podwary, no nie wiem, ciężko, ale tak było opisane, no. No ale sam fakt, nawet jakby było 30 i 30, no to każda grupa etniczna mówi w innym języku. I oczywiście jeszcze, no tutaj mówią po rosyjsku, no bo Dagestan jest w Rosji oficjalnie. Są to też podobno wioski w górach, które są typowo zbudowane tylko z kamienia i mówią, że to jest takie dagestańskie Machu Picchu i tam podobno też żyją ludzie dalej. No i wiadomo, no, piękne góry Kaukazu. Mam nadzieję, że będziemy mieli szansę gdzieś tu lub dalej zobaczyć, bo te góry są piękne. Chodzimy, krążymy, ale nie jest lekko to znaleźć, ale nie odpuszczamy. Mamy czas. Dobra, mamy dwie opcje. Jedną, gdzie jest jego szkoła, ale tam musimy iść dopiero jutro, bo dzisiaj nas ten, który tam jest ochroniarzem, nas nie chciał wpuścić. Oszukiwał nas, że to jest gdzie indziej. Co? Ile masz to smaru? Ja sobie kupię do buty, bo ja się już nie znajdę. O, dzisiaj się nie uda, ale coś czuję, że jutro się uda. Przyjdzie czas na niego. To nie będzie takiego psu. Nie pozbędzie się nas. Zrobimy z nim zdjęcie. Choćby nie wiem co. Nie no, odezwaliśmy się jeszcze do kolegów Czeczenów. Mamy nadzieję, że jeszcze któryś z nich po prostu do niego napisze i zagada, gdzie go możemy złapać. No. A tak to sobie maszerujemy. Idziemy teraz, Paweł jakieś tam zakupy musi zrobić, a później za nami jest taki wielki meczet, największy tutaj, wzorowany tymi meczetami, które są w Turcji, w Istambule. Pójdziemy tam popatrzeć, później jeszcze na plac Lenina, później jeszcze gdzieś. One się podobne. No podobne, no, ale za duże. Myślałem, że zobaczyłem logo jego gymu, ale to nie. Nas po prostu ochroniarz do środka nie chce wpuścić. Nie wiem, dlaczego nas oszukuje, że jest gdzie indziej, a wszyscy, nawet ludzie powtarzają, że to jest tam. Patrzcie, jak piękny meczet. Centralny meczet właśnie Juma. Został dofinansowany przez Turków. Tutaj go wybudowali. Teraz właśnie wybudowany na wzór niebieskiego meczetu z Istambułu. No i chodzimy sobie tutaj teraz takimi uliczkami, już tak bardziej lokalnie. Centrum jest piękne, tutaj bardziej lokalnie, to już trochę inaczej. Takie blokowiska ciekawe, ale fajnie, dalej ludzie uśmiechają się, wszyscy mili.
Samochody to co chwilę są takie, że to jest po prostu szok. Tyle ile BMW dzisiaj piątek widzieli, BMW piątki, M5. To nigdzie tyle na świecie, bo nie widziałem co w jednym miejscu. O, tam G-klasa, też już parę widzieliśmy dzisiaj. Ludzie tutaj na brak pieniędzy to chyba nie narzekają. Albo są dwie klasy społeczne, bardzo bogaci i bardzo biedni. No i jesteśmy na jakiejś głównej ulicy, troszkę sobie tu pochodzimy. Mi osobiście to miasto się podoba. Ciekawie wygląda, bo centrum takie jest bogatsze, samochody są bardzo bogatsze. No, a na obrzeżach widać jednak ten taki styl stąd. No a tu marszrutka, taką będziemy jechać później do tego, do Groznego. Jedno to, że musimy jutro ogarnąć, żeby spotkać się Kabiło, to jest najważniejsze, ale drugie, organizujemy już wycieczkę, żeby gdzieś pojechać tutaj w góry. Ponieważ innego, nie miasto w mieście, tak za bardzo nic nie ma. No, ponieważ są tu bardzo piękne, no wiadomo, no Kaukaz, no to wiadomo, ale są tu ładne kaniony. To miasto jedno jest takie daleko, fajne, które ma 5000 lat, nie pamiętam teraz jak się nazywa, ale jest tutaj takie jedno z najbardziej znanych. Patrzcie, czym będziemy jechać. Paweł! Potrafię majtki oficjalnie. O, Łapie, nie ufam temu. ty patrz jak to wygląda. Bardzo dużo osób polecało, jak dzisiaj zobaczyło, że jesteśmy właśnie w Dagestanie. Jak oni to liczą, że wiedzą, że 5000 lat? No, też się zastanawiam. O, G-klasa następna. Tutaj nam się wydaje, że oni chyba mają parę modelów samochodów przywożą i wszyscy mają podobne. To wszyscy mocne. Wszyscy mają mocne samochody, naprawdę. Jak tutaj mają takie samochody, zastanawiam się, co będzie w takim Groznym na przykład. Czy będzie jeszcze lepiej? A Czy jeszcze Royce będą jeździły. No. To tutaj Maybacha też już dzisiaj jeździliśmy, no. No. Jechali, dwóch gości jechało w Maybachu, palili szluki. Da się. O, Ale w ogóle to też jest ciekawe, wszystko kawałek. że tutaj Czy normalna? nie ma chyba takiego totalnie radykalnego. Oczywiście jest w pełni, ale tu normalnie są sklepy z alkoholem. W sklepach sprzedają normalnie alkohol. Ludzie papierosy palą. Też kawałek. Kobiety nie chodzą wszystkie w ubraniach. Także chyba jest. Chyba jest i normalnie. Naprawdę większość kobiet tu chodzi po prostu normalnie ubranych. Bez żadnych chust na głowach. W normalnych ubraniach. Naprawdę myślałem, że jest trochę inaczej. Że tu będzie tak bardziej, że wszystkie kobiety muszą mieć chusty. Mało tu w ogóle chodzi. Mało, no mało chodzi. Bardzo mało. Bardzo mało tak. No ja chyba najwięcej to na razie na plaży widziałem. Ale jakby jeśli ktoś by się obawiał przyjechać tutaj, to ja myślę, że nie ma czego się obawiać. Ludzie tu normalnie, jak ktoś pytają się skąd jesteście z Polski, to super, no. Jeden powiedział, że jesteśmy agenty tylko. Ale to powiedział na jaja, no. To było zabawne nawet. A tak to wszyscy normalnie z Polski, cześć, wszystko fajnie. Witają się normalnie. Pełen luz. Myślę, że trochę obalę stereotyp o tym miejscu, że ludzie mówili, że się boją tu przyjeżdżać. Moim zdaniem kompletnie nie ma czego się bać, że jest naprawdę fajnie i ludzie są bardzo mili. I to już przestaje być śmieszne. My co 30 sekund widzimy jakąś G-klasę, jak przejeżdża. Znaczy nie jeździ w kółko jedna. Nie, na pewno nie. Nie śledzi nas. Po co zaparkowała, następna jedzie. Ej, to jest aż niemożliwe normalnie. To jest jakaś 50 dzisiaj, którą widzimy. O BMW 5 M5 to już w ogóle nie wspominamy, bo one stały po parę naraz po prostu. Mają ludzie pieniądze. Nie rozmach. Mają. I lubią dobre samochody przede wszystkim. Teatr, idziemy teraz się przejść promenadą wzdłuż morza, bo bardzo polecane to było, że bardzo warto wieczorem się tutaj przejść. W ogóle bardzo ładny park tu jest. Ale ładny jest. Ładny zachodzik się robi. Ładny, to naprawdę ładnie. Fajne miasto, ale na jeden dzień. Drugi dzień na pewno musimy już... Co? Nie no, to zachód słońca już po prostu. Jest ciemno. Ty, ale tam na dół patrzę też, bo tam jest dużo restauracji wzdłuż tego. No ale idziemy tam, nie fajnie. Tam idziemy? No. No ale przejście chociaż można. No to przeskakuj przez tory. Okej. No, ale drugi dzień właśnie proponuję gdzieś pojechać dalej, także my też musimy sobie to dzisiaj zorganizować fajnie.
Przyszliśmy sobie do takiej restauracji, tutaj zjeść. Z pięknymi takie pały nie działa, jesteś na robocie. Piotrek się wziął za papierochy, nie? Słuchajcie, jak Pawła brzmienie z talecie, słuchajcie tego. Mocne. No masz kozaczku, spróbuj sobie. No. Jak to w ogóle... Ty... Nie udawaj, że nie umiesz. Jeszcze nie powiem. Aha, wyłączmy to. Ktoś się pobizał. Daj, wsadź to. Włącz scenie. Czekaj. No dajesz, Paweł, no. Trzeba się zaciągać? No, elegancko. Oj, Paweł, i mama teraz zobaczy, że kurzysz. Ale przynajmniej w koszuli mamusia może pracować. Tak, o, to trzeba przyznać, że Paweł elegancki chłopak, tak. I widać, że nie umie palić. Tak, nie nie, palił podstawówce. mi się wydaje, że pierwszy... Proszę panią, my byśmy chcieli powiedzieć, że my go nie namówiliśmy, żeby nie było. On nas namówił. Nie, to jest jakieś mocne, mi się wydaje po prostu. To trzeba przepalić. Ja już mam fazę lekką. Nie no, tak to zaraz zgaśnie, Paweł. No wężysz. Ty co to robisz? Dobra, mamy jedzonko. Pawła wypadło najlepiej. Nie ma co gadać. Patrzcie, co mnie załatwili. Pół gara kolendry. Nie cierpię. Ale to jest wołowina po kaukasku, to się nazywało? No. Nie. Czy wieprzowina po kaukasku? Nie, to się nazywało po dagestańsku. Po dagestańsku, właśnie po dagestańsku, sorry. Patrzcie, jak ładnie cały deptak oświetlony. Ludzi pełno wszędzie. O, trzeba chować telefon. Tutaj się zatrzymaliśmy, jakby ktoś szukał. Naprawdę świetny hotel. Super lokalizacja, samo centrum, tutaj plaża na dole. Deptak fajny, bardzo warto. Pan z hotelu nam pomaga załatwić jakąś wycieczkę na jutro. Jest 9:00. Mówimy, zadzwoni pan. Normalka, czekaliśmy do samego końca jak zwykle. Ale zaraz mają odzwonić, może się coś uda. Fajnie by było. No, turystów na pewno nie mają za wiele, także powinno się udać. No i tak, przemiły pan z recepcji ogarnął nam wycieczkę. Dzwonił do biur podróży specjalnie, musiał w ogóle za nas wysłać pieniądze, tam zaliczkę, żebyśmy na pewno się tam pojawili. Mega sympatyczny gościu. Jedziemy jutro do Kakip. Kakip? Jakoś tak. Takiej miejscowości, która jest nazywana dagestańskim Machu Picchu. Miasto, które ma 5000 lat, wybudowane z kamienia, tam wiecie, piękne jakieś fortece, jakieś, no w ogóle, pokażę wam jutro, nie będę wam dokładnie teraz opisywał tego wszystkiego. Stwierdziliśmy, że na jeden dzień w mieście nam wystarczy, no bo zobaczyliśmy to, co chcieliśmy zobaczyć, pojeździliśmy po mieście, zrobiliśmy 17 km z buta po centrum, także trochę co robiliśmy. O, przyszedł właśnie pan nam numer wziąć od Pawła, żeby wysłać wszystkie informacje na jutro. I no jedyny jest przypał taki, że jutro nie uda nam się Kabiba spotkać, bo jedziemy o 6:30, wracamy o 21:00 dopiero, czyli calutki dzień mamy tą wycieczkę. Ale jeszcze pojutrze wyjeżdżamy dopiero o 10:00 stąd, do Groznego, do Czeczenii. Także mamy jeszcze czas pojutrze na jakimś porannym treningu go złapać, jak to się uda, a trzymamy kciuki i po prostu afirmujemy sobie to, że to się uda. Miejmy nadzieję. Także trzymajcie kciuki też. Być w Dagestanie i mieć zdjęcie z Kabibem to nie jest byle co. Serio. W ogóle ta restauracja, w której byliśmy, co wstawił relację, że tam jest ta kawiarnia, to później to się okazało, że on jest jej właścicielem. Dlatego wstawił tą relację. I tam nam gościu powiedział właśnie, gdzie go możemy znaleźć. No ale nas tam na bramie w sumie stróż nas doszukał, że to nie to miejsce. Ale może pojutrze będzie inne i nam się to uda. Trzymajcie kciuki. Dobra, to by było na tyle. Nie ma co przedłużać. Pierwszy dzień w Dagestanie bardzo na plus.
Bardzo mnie zaskoczyło to miejsce. Naprawdę spodziewałem się czegoś innego, a było świetnie. Bardzo, bardzo świetnie. Także się cieszymy, że tak się udał ten dzień. Jedliśmy dobre jedzenie, spotkaliśmy miłych ludzi. Tylko się Kabiła nie udało spotkać. Ale to trudno. Jeszcze może się uda. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na kolejny film z Dagestanu. Później będą 2 z Czeczenii. I później lecimy do Moskwy. Na razie i pamiętajcie o najważniejszym, żeby zostawić subskrypcję. Dzięki, pozdrawiam.